Dzień dobry, witam Państwa w Comparik24 TV. Dziś jest ze mną Michał Bartczak, co-founder i CTO Meta Protocol One i CoinSwap. Cześć Michale. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy może od tego, czym jest CoinSwap, a potem przejdziemy do Meta Protocol One. Jakbyś mógł na początku wyjaśnić, czym się zajmujecie, jak wasza platforma jest skonstruowana. CoinSwap to DEX, czyli zdecentralizowana giełda, a w zasadzie zestaw narzędzi, które są związane z zdecentralizowaną giełdą, z tym co nazywamy DEX-em. Jest to oczywiście swap, jest to farming, staking. Z tym zaczynaliśmy jakieś 1,5 roku temu, a w zasadzie 13 miesięcy CoinSwap jest na rynku. Rozwinęliśmy to o szereg dodatkowych narzędzi związanych z DeFi'em. Zbudowaliśmy platformę launchpadową, zbudowaliśmy browser webowy MySpace, który umożliwia wyświetlanie asetów, tokenów przechowywanych na wallecie. Dosyć dużo przez ten okres pracowaliśmy backendowo, uczyliśmy się przetwarzania danych on-chainowych i w zasadzie ta nasza droga bardzo mocno w tym kierunku podążała. Wdrożyliśmy w CoinSwapie kilka takich rzeczy, które na moment, kiedy je dewelopowaliśmy, rzeczywiście były dosyć innowacyjne. Wdrożyliśmy TradingView jako narzędzie profesjonalnego na tradingu, wdrożyliśmy szereg explorerów transakcji, explorerów par, tokenów. No to była właśnie ta konsekwencja naszej zabawy z przetwarzaniem danych i z eksperymentowaniem, co z DEX-a tak naprawdę można wyciągnąć poza samym swapem. I jako CoinSwap Space skupiacie się przede wszystkim na rynku polskim, czy także na zagranicznym? To jest projekt międzynarodowy, w związku z czym nie ma tutaj takiej typowej regionizacji. Tak naprawdę w pierwszym okresie bardzo mocno pracowaliśmy na rynku dubajskim, na rynku azjatyckim. Mieliśmy również sporo nowych inwestorów z rynku amerykańskiego, no ale ponieważ w zasadzie 90% naszego core developmentu jest usytuowana w Polsce, no to siłą rzeczy oczywiście ten rynek jest dla nas bardzo ważny i staramy się też o niego dbać i budować tutaj nasze społeczności. Jesteśmy w kontakcie z kilkoma fajnymi grupami analizującymi projekty, współpracujemy z nimi no, głównie w tej chwili przy Spacepadzie, czyli Launchpadzie. I tak wygląda to budowanie naszych społeczności, naszej drogi. Tak jak powiedziałeś wcześniej, CoinSwap Space to wiele narzędzi, wiele tak jakby odnóg. Jedną z tych odnóg jest wasza próba wejścia w sektor NFT, sektor gamingu, czyli Meta Protocol One. Na czym polega ten projekt? Tak, w zasadzie Meta Protocol One jest takim oddzielnym, bardzo dużym narzędziem, którego częścią będzie CoinSwap. To w zasadzie CoinSwap stanie się częścią Meta Protocol i będzie odnogą DeFi'ową tego protokołu, który ściśle będzie związany z gamingiem, metaversem i rynkiem tokenów NFT. To jest rozwinięcie całego tego ekosystemu, kilka bardzo ważnych i dużych narzędzi. Przede wszystkim w podstawie jest zdecentralizowana baza danych, storage do przechowywania obiektów 3D na potrzeby i przetwarzania obiektów 3D na potrzeby gamingu i metaversu. Warstwa komunikacyjna, która umożliwia deweloperom storowanie tych obiektów, operowanie na nich, gromadzenie danych, przetwarzanie i pobieranie tych informacji, które zostały powiązane z obiektem 3D, a wszystko przy współpracy i autoryzacji na podstawie tokena NFT. CoinSwap staje się DeFi'ową odnogą, która uzupełnia elementy związane z dostarczaniem na rynek płynności dla tokena, który zazwyczaj jest dystrybuowany właśnie w procesie IDO i tutaj jest również bardzo silne miejsce dla naszego Spacepada. Natomiast sam Meta Protocol jest dedykowany głównie dla rynku gamingowego i metaversowego, przy czym my tutaj dosyć mocno rozróżniamy te dwa rynki i troszeczkę inaczej definiujemy gaming, a trochę inaczej definiujemy metaverse.
Według nas Metaverse jest nowym e-commerce'em, jest to branża entertainment, jest to trochę inne rozumienie obiektów 3D i ich dystrybucji na inne potrzeby, inne wykorzystanie tokenów NFT, które mają autoryzować prawa własności i użyteczności tego tokena. Gaming jest kolejną bardzo silną odnogą i bardzo ważną dla nas, przede wszystkim ze względu na rozmiar tego rynku i na to, że rzeczywiście tam jest bardzo duża płaszczyzna dla nas, jako dla takiego kompleksowego protokołu, do wprowadzenia dużej ilości narzędzi, które pozwolą deweloperom gamingowym płynnie wejść na rynek krypto, płynnie wejść w technologię Web3 i otrzymać taki dosyć kompleksowy zestaw narzędzi. On top Meta Protocol dewelopujemy dwie bardzo ważne, w zasadzie trzy bardzo ważne aplikacje dla nas. Przede wszystkim aplikację mobilną na iOS-a i Androida, która będzie miała funkcjonalności walleta non-custodial, operującego na tokenach tradycyjnych oraz na tokenach NFT powiązanych z asetami, czyli ta aplikacja będzie składała się wewnętrznie z 3 walletów, tokenów, NFT-ków i asetów gamingowo-metaversowych. Ona również będzie operowała na CoinSwapie jako DEX-ie, będzie również operowała na farmingach, stake'ach, autoinvestmentach, które są w tej chwili dewelopowane i wdrażane w ramach CoinSwapa. Będzie również współpracowała z Spacepadem, czyli tą platformą launchpadową. Drugą aplikacją jest oczywiście Marketplace, który ma umożliwić content kreatorom tworzenie obiektów 3D, łączenie ich z tokenami NFT i storowanie ich w Meta Protocol. A także będzie formą prezentacji projektów czy metaversowych, czy gamingowych za pomocą platformy webowej. Ponieważ również sami eksperymentujemy z tym, jak te obiekty mają być przetwarzane, jak możemy się nimi posługiwać, jak możemy je pobierać, postanowiliśmy dewelopować własną aplikację na Oculus Quest 2. Budujemy aplikację, której docelowo charakterem będzie pewnego rodzaju kampus Meta Pro. Będzie to aplikacja multiplayer, która będzie umożliwiała użytkownikom spotkanie się w jednym miejscu. Będzie rodzajem showroomu, będzie rodzajem marketplace'u metaversowego, takiego właśnie w VR-ze. Jesteśmy w tej chwili w dosyć zaawansowanym stanie developmentu tych trzech elementów naszego ekosystemu. A CoinSwap oczywiście jest funkcjonującą platformą DeFi'ową, która jest oczywiście cały czas przez nas rozwijana i w tej chwili jest integrowana z tymi narzędziami backendowymi, które są budowane na potrzeby Meta Protocol One. Chciałbym wrócić jeszcze do tego, co powiedziałeś na temat odseparowania metaversu od gamingu, bo wydaje mi się, że dosyć znamienne, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno faktycznie to było postrzegane jako zachodzące mocno na siebie. Więc patrząc na ten metavers, powiedziałeś, że rozwija się w kierunku e-commerce'u. Jak duży widzisz potencjał w tej branży? Ja przede wszystkim właśnie widzę największy potencjał metaversu w e-commerce i tak naprawdę, jeżeli dobrze się przyjrzymy i przeanalizujemy to, co się dzieje na rynku metaversowym, to zobaczymy te wszystkie The Mall i inne centra handlowe czy centra eventowe, które są budowane na różnego rodzaju platformach metaversowych, są formą e-commerce'u. Jeżeli tak naprawdę dobrze zagłębimy się i przeanalizujemy to, o czym opowiada Mark Zuckerberg, opowiadając o Meta i o wszystkich aplikacjach, które z tym związane, to jest to jeden wielki point of sale, który w zasadzie gdzieś w tle projektu społecznościowego ma na celu wprowadzić nowy e-commerce. I tak naprawdę wydaje mi się, że i trochę e-commerce, i troszeczkę rynek urządzeń mobilnych został nasycony. Trochę się znudził użytkownik, trochę już jest nam ciężko wprowadzać nowe rozwiązania. Metaverse otwiera zupełnie nową kartę
super ekscytującą pod względem i w ogóle nowych doświadczeń i nowego postrzegania na przetwarzanie produktów, czy dystrybucję w ogóle produktów. No i tutaj widzimy tą całą falę, która się dzieje od Nike, Adidas, Gucci, Walmart, H&M, wszystkich tych topowych marek, Samsunga, które wskakują w różnego rodzaju platformy metaversowe. No oczywiście możemy dyskutować na ten temat, czym tak naprawdę metavers ten prawdziwy jest i czy on jest na VR-ze i AR-ze, czy on jest na aplikacjach webowych, ale moim zdaniem to jest w ogóle drugorzędna sprawa i podstawą tego wszystkiego jest to, że jest to nowy rodzaj e-commerce'u, społecznościówek i entertainment. Natomiast zarówno z naszych doświadczeń, jak i rozmów z naszym partnerem, czyli SE Game, widzimy, że ten prawdziwy, profesjonalny rynek gamingowy jeszcze jest zdystansowany do tego typowego metaversu. Jeszcze jest trudno przeprowadzić wielogodzinne sesje gamingowe na Oculusach czy innych urządzeniach VR-owych. To nie znaczy, że to nie nastąpi, ale na pewno to nie jest w tym momencie i na pewno to, co w tej chwili obserwujemy, to jest ta gigantyczna ekspansja nowego e-commerce'u. Wspomniałeś o współpracy z firmą SE Games. W takim razie jakie inne współprace obecnie prowadzicie, w jakim kierunku? Dwie najważniejsze współprace w tej chwili partnerstwa, które mamy i oficjalnie mamy potwierdzane, to jest SE Game, to jest nasz partner, który wprowadza na rynek gamingowy. To przy współpracy z nim jesteśmy w trakcie organizacji eventu wraz z Politechniką Łódzką. To wraz z nim przygotowujemy się do PGA Arena, które będzie miało miejsce w październiku i cyklu hackathonów, które będą przez nas organizowane dla deweloperów gamingowych na bazie Metaprotocol i przy wykorzystaniu obiektów, które będą sterowane w Metaprotocol. No jest to dla nas bardzo duży cykl wydarzeń, który będzie ogromnym improvementem tego, co budujemy. Ale jesteśmy również, mamy już oficjalne partnerstwo z Bifinity, a w zasadzie już od niedawna nazywa się to BNB Connect. Jest to spółka kupiona dosyć niedawno temu przez Binance'a, która zajmuje się, jest procesorem płatności on-ramp, off-ramp. Jak zapewne wiecie, ci, którzy znają nasz projekt CoinSwap, my jako jedni z pierwszych, a możliwe, że do tej pory jedni mamy zaimplementowany na naszym DEX-ie możliwość zakupu krypto bezpośrednio na wallet non-custodial za pomocą karty kredytowej i taką funkcjonalność również będziemy wprowadzać do naszej aplikacji mobilnej MetaPro i w tym celu podpisaliśmy porozumienie z BNB Connect. Co ciekawe, ten provider dostarcza możliwość zakupu tokena NFT bezpośrednio na non-custodial wallet, co bardzo mocno wpisuje się w założenia całego naszego projektu. Mówiłeś już co nieco o przyszłości, o tym, że pojawicie się na PGA Arena tej jesieni. W takim razie chciałbym spytać Was trochę o przyszłość, trochę o przeszłość, czyli o to, jak realizujecie roadmapę swojego projektu. Jak oceniasz ostatnie postępy i gdzie są te kolejne kroki Waszego rozwoju? No, nasza przeszłość to oczywiście jest CoinSwap i to jest 13 miesięcy na rynku z tym produktem, 1,5 roku developmentu. Całe nasze doświadczenie zbudowane na bazie tego projektu i developmentu, który tam zrobiliśmy. Wnioski, narzędzia, które tam powstały, a teraz ich implementacja w nowym produkcie, w nowym protokole. Natomiast tak jak mówię, to są bardzo mocno powiązane ze sobą projekty pod względem technologicznym i w mojej ocenie bardzo mocno uzupełniające się.
Oczywiście w tej chwili duży nacisk z naszej strony jest na development tych narzędzi, które są związane z Meta Protocol, natomiast jeżeli chodzi o narzędzia DeFi'owe, jesteśmy w trakcie developmentu kilku fajnych narzędzi autoinvestmentowych, które będą wprowadzane niebawem na CoinSwapa. Także ten protokół jest cały czas przez nas rozwijany i jest mocnym uzupełnieniem całego tego systemu. Natomiast jak zapewne domyślacie się, budowa protokołu tego typu, który w tej chwili dewelopujemy, aplikacji mobilnych, zwłaszcza, że są to aplikacje natywne, budowane w zasadzie od podstawy, na podstawie bibliotek Web3, co jest dla nas bardzo ważnym elementem. Ona pozwala, jakby ten sposób podejścia do developmentu daje nam możliwość ogromnego skalowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, w zasadzie po prostu pozostawienia tej aplikacji otwartej do dalszego rozwoju. Jest to duży development, chociażby pokazuje to, jak bardzo zeskalowaliśmy nasz zespół. 1,5 roku temu zaczynaliśmy bardzo małym zespołem, pomijając co-founderów, był to jeden grafik, Filip Zygmunt i Jakub, nasz deweloper. I zeskalowaliśmy w ciągu 1,5 roku ten zespół do ponad 45 osób. To też pokazuje, z czym mierzyliśmy się przez ostatni czas, jak setupowaliśmy i naszą strukturę, i cały projekt. Obecnie mamy 4 zespoły deweloperskie, pozostała część zespołu to jest marketing, moderatorzy, content kreatorzy. Jest to dosyć duża organizacja. Została nam jeszcze chwila czasu i chciałbym dopytać jeszcze o to, o czym mówiliśmy wcześniej w połowie rozmowy mniej więcej, czyli o metaversie i gamingu, o tym, że są one poniekąd odseparowane, ale jest pewna część wspólna, ta część, gdzie gaming łączy się z metaversem. I chciałbym spytać Cię o to, jak sądzisz, jak dużą część gamingu będzie stanowić w przyszłości metaverse, VR i AR? Czy to będzie coś, co przejmie branżę, czy raczej pewien segment pośród całego oceanu gamingu? Nie, oczywiście, że to jest element, jest bardzo dużo elementów wspólnych. W ogóle jakby gaming w takim rozumieniu rozrywki cały czas przenika się z VR-em i z AR-em. To, że w tej chwili mamy tą ekspansję taką typowo e-commerce'ową, to jest coś zupełnie nowego. Do tej pory przecież ten rynek VR-owy i AR-owy był głównie rozwijany albo dla profesjonalnych rozwiązań, albo dla takiej typowej rozrywki. To, co ja rozdzielam, to jest ten profesjonalny gaming, to jest ten gaming, który się cechuje wielogodzinnymi sesjami, zespołami i tak dalej. Tutaj są jeszcze dosyć duże technologiczne wyzwania dla samych urządzeń, które wprowadzają VR na rynek. Natomiast one cały czas przenikają się na płaszczyźnie rozrywki. Moim zdaniem, pomijając e-commerce, to głównie właśnie ta rozrywka stanowi w tej chwili ogromną część AR-u i VR-u. Zaczynają się rozwijać platformy społecznościowe. Oczywiście to będzie miało bardzo mocną część, dużą część będzie zajmowała też ta część społecznościowa. Ale tutaj bardzo ważne też jest to, abyśmy jasno powiedzieli, w naszej ocenie te wszystkie elementy i te rynki mają ogromną szansę do prawdziwej masowej adopcji NFT i korzystania ze wszystkiego, co dostarcza im Web3. I tak naprawdę to jest nasz cel, to jest cel tego protokołu. Wprowadzenie na nowe rynki zastosowania tokena NFT i zastosowania technologii Web3. Będziemy tym dynamicznym zmianom przyglądać się w przyszłości, bo to wszystko jest bardzo ciekawe i jest pewnym sporym krokiem w rozwoju tej internetowej społeczności, internetowego świata. Michał Bartczak, co-founder i CTO MetaPro i CoinSwap był dzisiaj moim Państwa gościem. Dzięki, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.